Witajcie na moim kanale, cieszę się, że jesteście ze mną. Dziś wybrałam się z córkami na cały dzień na piknik, dlatego przygotowuję coś dobrego i szybkiego do jedzenia. Zabieram się za zrobienie racuchów z jabłkami. W zamrażarce mam zamrożone drożdże, przypomniało mi się, że także mam cynamonki, które wystarczy rozmrozić i upiec. Do racuchów potrzebne będą także drożdże, które mam zamrożone i poporcjowane po 25 dekagramów. Składniki potrzebne do zrobienia racuchów z jabłkami to 4 małe jabłka, 25 dekagramów drożdży, szklanka ciepłego mleka, pół szklanki wody, 300 g mąki, jajko, łyżka cukru i troszeczkę soli. Ale zanim zacznę robić racuchy, wyjmuję cynamonki na talerz. Pozostawiam tak, żeby się rozmroziły i troszkę wyrosły. Następnie rozpakowuję drożdże. Wyjęłam je z zamrażarki, powinny trochę się rozmrozić, ale ja się śpieszyłam i moje były jeszcze zamrożone. Dlatego wrzucam je do ciepłego mleka i mieszam, żeby się rozpuściły. Pozostawiam je na chwilę i wrzucam do robota mąkę. 300 g. Teraz do mąki dodaję mleko z drożdżami. Dorzucam także łyżkę cukru i troszkę soli. A na końcu wbijam jedno jajko. Wyrabiam ciasto. Gdy ciasto się wyrabia, zabieram się za jabłka. Obieram je ze skórki. Do tego przepisu wykorzystuję 4 jabłka. Takie średnie. Jeżeli są większe, to można mniej. To w zależności kto jak lubi. Następnie kroję je na ćwiartki i wykrawam środki. Teraz trzeba je pokroić w kostkę. Kroję taką grubszą kostkę, ale później stwierdziłam, że jest jednak ona za duża i troszkę zmieliłam ją bardziej. Jednak wydaje mi się, że taka większa kostka jest bardziej wyczuwalna tego jabłka i następnym razem tak nie zrobię. Dziewczynom także smakowały bardziej te większe. Dorzucam wszystkie jabłka do wyrobionego ciasta i dokładnie jeszcze raz mieszam. Na patelnię wylewam olej. Do ciasta dodałam jeszcze trochę cynamonu. Łyżką do lodów odmierzam takie same porcje ciasta i formuję placki. Po paru minutach odwracam je na drugą stronę. Gdy się już usmażą, wyciągam je na ręcznik papierowy. Wchłonie on nadmiar tłuszczu. Teraz pora na kolejną partię. Jeśli ciasto za bardzo się przykleja, można łyżkę moczyć w zimnej wodzie. Wtedy bez problemu będzie odchodziło. Cynamonki już się w miarę rozmroziły, mogłyby jeszcze trochę poleżeć, wtedy by wyrosły bardziej, ale ja muszę je już upiec, wykładam je na blachę. Kolejna partia racuszków już jest gotowa. Wyszły bardzo smaczne, a piekarnik nagrzany do 180 stopni i cynamonki lądują w
piekarniku. Teraz czas na polewę na cynamonki. Mam już gotową, była w zamrażarce. Zamroziłam ją w tych pojemniczkach do kostek lodu. Wyciągam połowę, czyli 3 kostki. Myślę, że to wystarczy. To fajna sprawa, ponieważ wyciągam tyle, ile potrzebuję. Reszta wraca do zamrażarki i wykorzystam ją później. Ostatnie placki lądują na talerzu. Stwierdziłam, że jeszcze coś przygotuję i opróżnię chociaż trochę moją zamrażarkę. Mam zamrożone owoce i postanowiłam, że zrobię koktajl. W tym woreczku są banany, mandarynki i jabłka. A tutaj mam jeszcze mrożone truskawki. Do tych mrożonych owoców dorzucę jeszcze trochę jogurtu greckiego i mleka. Wszystkie składniki umieszczam w robocie kuchennym. Na koniec dodałam jeszcze 2 łyżki miodu. Miksuję wszystko na gładką masę. Cynamonki już są gotowe. I co? Fajnie wyglądają. Piekły się przez 20 minut. Są mięciutkie. W całym domu pięknie pachnie cynamonem. Dajcie znać, czy chcecie przepis na te cynamonki, bo tutaj pokazałam tylko od momentu ich rozmrożenia. Wykładam je na talerz i pozwalam im wystygnąć. Pięknie się prezentują. A jakie są smaczne! Wracam do koktajlu. Kiedyś kupiłam takie saszetki wielorazowe i ich nie używałam. Trzeba je zacząć używać, więc napełnię je koktajlem i będą miały dzieciaczki na wynos. Wkładam saszetkę do kubka, żeby się nie przewracała. Wygodniej się wtedy napełnia. Te saszetki są super, można do nich przelać różne musy czy jogurty. Resztę koktajlu przelewam do szklanek i wkładam do lodówki. Dzieci będą miały je na później. Polewę rozmroziłam w mikrofali i polałam nią cynamonki. W środku są mięciutkie, a na zewnątrz fajnie podpieczone. Naprawdę pyszne. Często robię tak, że polewam je jeszcze mlekiem. Tutaj już nasz mały piknik. Kocyk, plastikowa zastawa i jedzonko. Do tego sok rozcieńczony wodą. Aż miło patrzeć, jak dzieciaczki się częstują. Jak widać, wszystkim bardzo smakuje. Te przekąski, które przygotowałam, są bardzo dobre na zimno. Nie trzeba ich podgrzewać, dobrze smakują, więc warto je zabrać ze sobą na wynos.
Ja też zgłodniałam, więc się poczęstuję. Wszyscy już pojedli, więc czas wszystko pochować. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę i subskrypcję. Do zobaczenia!